W dzisiejszym filmie zabieram Was do Przemyśla. Zobaczymy piękny i nietypowy, bo pochyły rynek miasta, wieżę zegarową katedry, która nigdy nie została wzniesiona. Imponujący kościół franciszkanów pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Archikatedralny sobór grekokatolicki przekazany przez Jana Pawła II oraz zamek wzniesiony za panowania Kazimierza Wielkiego. Przemyśl to miejscowość o ponad tysiącletniej historii. To tutaj przebiegały granice wpływów Rusi, Polski i Węgier, a zróżnicowanie religijne i etniczne odcisnęło ślad w architekturze i kulturze. W czasach zaborów Austriacy zamienili Przemyśl w twierdzę, trzecią największą w Europie. Dziś jest to jedna z największych atrakcji Przemyśla, a zwiedzanie dawnych fortów to świetna lekcja historii. Warto wspomnieć, że przez miasto przepływa rzeka San, nadając mu dodatkowego uroku i oferując liczne możliwości spacerów czy rekreacji. Legendy i podania mówią, że początki Przemyśla sięgają X wieku, o czym ma świadczyć kopiec tatarski, na którym czczono pogańskie bóstwa. Później boje o te tereny toczyli władcy Polski i Rusi Kijowskiej. W XI wieku Bolesław Szczodry ustanowił tutaj biskupstwo, a już niespełna półtorej dekady później powołano do życia zależne od Rusi księstwo przemyskie. Żeby nie było jednak zbyt łatwo, do całej zawieruchy okresowo włączali się także Węgrzy, dążący do powiększania swojego terytorium. Tarcia i przepychanki, spotęgowane jeszcze przez rozbicie dzielnicowe, trwały właściwie do połowy XIV wieku. Dokładnie w 1340 roku na arenie dziejów Przemyśla pojawił się Kazimierz Wielki, który uspokoił sytuację i wprowadził sobie właściwy ład. Miasto wspaniale się rozwijało, a czas największej prosperity przypadł na XV i XVI wiek. Kwitło rzemiosło, rozwijało się mieszczaństwo, budowano nowe kamienice i świątynie, katolickie, prawosławne i żydowskie. Obok siebie żyli Polacy, Rusini, Niemcy i Żydzi. Kolejne stulecie to fundacja kilku klasztorów, a później, podobnie jak w całej Rzeczpospolitej, powolny upadek. Wraz z pierwszym rozbiorem polski Przemyśl znalazł się w granicach monarchii Habsburgów i w niej pozostał do 1918 roku. W przededniu I wojny światowej Przemyśl był trzecim, po Lwowie i Krakowie, miastem Galicji. Pamiątki wielkiej europejskiej historii oraz bliskość dawnych polskich kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat, którym nie może się pochwalić wiele większych od niego i zdawałoby się ważniejszych miast. Pomnik Orląt Przemyskich, upamiętniający młodych polskich obrońców miasta przed Ukraińcami i Rosjanami w latach 1918–1921. Rynek w Przemyślu jest unikatowy ze względu na pochyły teren. Dookoła placu znajdują się zabytkowe kamienice, a w jego centrum ustawiono słynną fontannę, na środku której stoi rzeźba niedźwiedzia, zwierzęcia symbolizującego miasto. Nieopodal, po zachodniej stronie, znajduje się pomnik dobrego wojaka Szwejka. Rynek datuje się na XIV wiek. Początkowo otaczały go drewniane zabudowania, które 100 lat później przebudowano używając cegieł i kamienia. Plac pierwotnie pełnił funkcję targowiska, na którym kupcy sprzedawali swoje towary. Znajdował się tu również ratusz, który w XVI wieku został zburzony i nigdy go nie odbudowano. Do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie 3 pierzeje: północna, południowa
i wschodnia. Główną atrakcję rynku stanowi fontanna mieszcząca się naprzeciwko Urzędu Miasta. Na jej środku postawiono odlaną rzeźbę przedstawiającą niedźwiedzia. Całość została ufundowana przez przemyskich rzemieślników. Zachowane kamienice w rynku posiadają charakterystyczny trzytraktowy układ przestrzenny wnętrza, ukształtowany w XV i XVI wieku, modernizowany w wiekach kolejnych. Ostateczny swój kształt i wygląd elewacji kamienicy uzyskały na przełomie wieków XIX i XX. Zespół Staromiejski w Przemyślu został uznany za pomnik historii 10 grudnia 2018 roku na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ulica Króla Kazimierza Wielkiego to jedna z najstarszych ulic miasta mająca początek w rynku. Nazwa nadana została w drugiej połowie XIX wieku dla uczczenia króla Kazimierza, ostatniego z Piastów, który przywrócił Polsce w 1349 roku Ruś Halicką wraz z Przemyślem i nakazał wybudowanie na wzgórzu murowanego zamku obronnego. Popularny dziś deptak został wytyczony już w średniowieczu, jednak jego obecny wygląd kształtował się przez długie lata. Obecna zabudowa powstała głównie na przełomie XIX i XX wieku na średniowiecznych działkach. Deptak jest z pewnością bardzo urokliwy. Nie brakuje w nim klimatycznych kawiarni i restauracji. Kościół świętego Antoniego Padewskiego z XVII wieku był niegdyś otoczony murem obronnym ze strzelnicami, pełniąc wraz z klasztorem rolę barbakanu dla nieistniejącej obecnie bramy lwowskiej. Po rozebraniu murów miejskich i zasypaniu fosy poziom gruntu podniósł się na tyle, że obecnie kościół wydaje się być zapadnięty poniżej poziomu ulicy.
Nowa synagoga reprezentuje styl eklektyczno-mauretański. Powstała w latach 1910–1918. Uniknęła zburzenia podczas II wojny światowej, ponieważ Niemcy użytkowali ją jako stajnię. Do 2013 roku mieściła się tu biblioteka miejska. Kiedy w 2006 roku budynek zwrócono społeczności żydowskiej, podczas obchodów Dni Pamięci Przemyskich Żydów miał tu miejsce pierwszy od dawna szabat. Obecnie synagoga jest własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Wieża zegarowa zbudowana w XVIII wieku w stylu późnego baroku jako dzwonnica planowanej, ale nigdy nie wzniesionej nowej katedry grecko-katolickiej. Przez 123 lata wieża była wykorzystywana przez strażaków jako strażnica ogniowa i punkt obserwacyjny. W jej wnętrzu mieści się ciekawa i unikalna ekspozycja Muzeum Dzwonów i Fajek, a z tarasu widokowego roztacza się piękna panorama przemyskiej Starówki. Ulica Franciszkańska to jedna z najstarszych ulic miasta biegnąca od rynku do Bramy Lwowskiej. Stąd też jej pierwsze określenie – ulica Lwowska. Obecna nazwa została ustalona w XVIII wieku i pochodzi od usytuowanego tu zespołu kościelno-klasztornego ojców franciszkanów. Do lat 70. XX wieku należała do ciągu spacerowego od Placu Legionów do Parku Miejskiego. Zabytkową zabudowę ulicy stanowią kamienice powstałe na przełomie XIX i XX wieku na starszych fundamentach. Głównym obiektem przemyskiego zespołu klasztornego Franciszkanów jest łączący cechy późnego baroku i klasycyzmu imponujący kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny o monumentalnej dwuwieżowej fasadzie z kolumnami. Od XVI wieku przechowywane są tu relikwie patrona miasta, świętego Wincentego. Kościół świętej Marii Magdaleny wzniesiono na kanwie murów poprzedniej świątyni, a po pożarze z 1846 roku przebudowano. Pierwszy, drewniany jeszcze przyklasztorny kościół franciszkański miał istnieć w miejscu obecnego już w XIII wieku. W dawnym kościele jezuitów w Przemyślu mieści się archikatedra grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Wewnątrz okazałej barokowej świątyni o dwuwieżowej fasadzie podziwiać można między innymi przeniesiony z Lubaczowa wspaniały XVII-wieczny ikonostas, uznawany za jeden z najcenniejszych w Polsce. Przed soborem znajduje się współcześnie wykonana dzwonnica parawanowa. W XX wieku był to kościół garnizonowy. W 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał kościół grekokatolikom, którzy przystosowali go do potrzeb obrządku wschodniego. Późnobarokowa wieża katedralna o wysokości 71 metrów jest charakterystycznym i najbardziej rozpoznawalnym elementem w panoramie Przemyśla. Piękne widoki z poziomu tarcz zegara możemy oglądać po pokonaniu 266 schodów.
Archikatedra rzymskokatolicka to najstarsza, a zarazem najważniejsza z wielu przemyskich świątyń. Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się w 1460 roku w miejscu romańskiej rotundy świętego Mikołaja, której relikty zachowały się do dziś pod prezbiterium świątyni. Budowa tej gotyckiej świątyni trwała 100 lat, później dobudowano renesansową kaplicę, a w XVIII wieku przebudowano całą katedrę, kiedy nastąpiła tragedia, bowiem runęło sklepienie, niszcząc wyposażenie. Odbudowanej świątyni nadano charakter baroku. Oprócz przestronnego, bogato zdobionego wnętrza do zwiedzania, udostępniono także kryptę, w której można obejrzeć fragmenty murów XIII-wiecznej romańskiej rotundy. Zamek w stylu gotyckim został wzniesiony na wzgórzu po roku 1340 za panowania Kazimierza Wielkiego, stąd jego nazwa. Do dziś zachowała się z tego okresu tylko ostrołukowa baszta. To nie pierwsza murowana budowla tutaj, bowiem już w XI wieku Bolesław Chrobry wystawił tu murowaną romańską rotundę oraz palatium, czyli budowlę na kształt pałacu. Jeszcze wcześniej było tu drewniano-ziemne grodzisko. Przez 3 kolejne wieki do gotyckiego zamku kazimierzowskiego dobudowywano wieżyczki w narożnikach i bramy. Wygląd zewnętrzny zamku zmieniono prawie całkowicie, a w XVII wieku umieszczono na zamku dodatkowo zbrojownię. W XVIII wieku zburzono ścianę południowo-zachodnią wraz z basztami i wybudowano nowy mur pomniejszający obszar zamku o około 10 metrów. Pod koniec XIX wieku wyremontowano zaniedbaną basztę północną. Obecnie zamek jest po gruntownej rewitalizacji. Na dziedzińcu wyeksponowano fragmenty tzw. cerkwi Wołodara, której historia sięga czasów Bolesława Chrobrego i częściowo drewnianej zabudowy dawnego grodziska na wzgórzu zamkowym. Zamek można zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 18. Cena biletu normalnego to 14 zł, a ulgowego 11 zł. Okazały pałac, otoczony przez malowniczy park, stanowi obecnie siedzibę rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Budynek dawnego spichlerza przekształcono w nowoczesną bibliotekę. Pałac został wybudowany w latach 80. XIX wieku na zlecenie księcia Hieronima Adama Lubomirskiego. Jednak ze względu na brak środków wnętrza budynku nie zostały dokończone. Następną osobą będącą w posiadaniu budowli była córka księcia, Karolina. W tym czasie pałac uległ znacznemu zniszczeniu w wyniku pożaru i nie został odbudowany. Ostatni nominalny właściciel, Jerzy Ignacy Lubomirski, nigdy tak naprawdę nie objął w posiadanie dóbr. Budynek skonstruowano na planie prostokąta w stylu eklektycznym, łączącym elementy neobarokowe, neogotyckie i neoromańskie. Do obiektu przylegają ryzality oraz baszty, a także taras i wieża z glorietą widokową. Dookoła pałacu znajduje się park, a w nim staw z okrągłą wysepką na środku.
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Przemyślu to świątynia murowana według projektu Stanisława Majerskiego. Kościół został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1908–1911. Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy to zabytkowa prawosławna cerkiew polowa. Jest ona częścią parafii wojskowej Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy w obrębie prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego PAKP. Przed okresem II wojny światowej świątynia ta pełniła funkcję grecko-katolicką, a jej patronem było Narodzenie Bogu Rodzicy. Kamienny most to zabytkowy wiadukt nad torami kolejowymi. Dziś spełnia rolę deptaka łączącego ulicę Czarnieckiego z Jagiellońską. Most, a tak właściwie to wiadukt, powstał prawdopodobnie po roku 1891. Kościół i klasztor karmelitów górują nad Przemyską Starówką. Budowa rozpoczęła się w 1623 roku. Prace przerywały najazdy tatarskie. Zaborcy przekazali barokowy kościół grekokatolikom, którzy zamienili go na swoją katedrę, zmieniając wygląd świątyni. W ostatnich latach karmelici przywrócili kościołowi i klasztorowi pierwotny wygląd. Odrestaurowano również jego imponujące wnętrze.